3 rzeczy, których prawdopodobnie nie wiesz o czacie GPT. Po zero czat jest darmowy dla wszystkich. Jeżeli tego nie wiedziałaś, to już wiesz. Wejdź na chat.openai.com, tam sobie załóż konto i już możesz sobie czatować. Numer 1. Jednym ze współtwórców OpenAI, czyli firmy, która stworzyła czata GPT, jest geniusz naszych czasów, na przemian kochany i nienawidzony przez tłumy, czyli Elon Musk. I co ciekawe, jego idea była taka, żeby cały ten koncept biznesowy był na zasadzie open source, czyli otwarty dla wszystkich, z możliwością zajrzenia w kod i modyfikowania go na wiele różnych sposobów, a cała firma, żeby nie była nastawiona stricte na zysk, co bardziej na pomoc w rozwoju ludzkości. Ale w wyniku wielu dofinansowań, przejęć, czy teraz właściwie cała firma już należy do Microsoftu, stał się ten projekt closed source, czyli zamkniętym kodem, bez wglądu osób z zewnątrz i maksymalnie nastawionym na zysk, bo przecież mamy już płatną wersję czata GPT, a na horyzoncie już się czai 4. wersja, która jest w ogóle 1 000 000 razy lepsza od tej, którą mamy obecnie. Smutne, ale prawdziwe. 2. Ludzie w internecie na przemian przerzucają się pomysłami, jak wykorzystywać czata GPT. Jestem pewien, że słyszałaś czy słyszałeś już zarówno treści mówiące o tym, że tam można napisać wszystko, książki, eseje, poradniki, posty na social media i w ogóle nic nie musisz już nigdy robić, a druga strona mówi, że to nie działa, co nie wpiszesz, to jest wszystko takie kali mówić, kali bić. Obydwie te strony nie mają do końca racji, bo rzeczywiście jest tak, że to niezupełnie zastąpi człowieka i na razie jeszcze do tego daleka droga, ale też nie jest to tak, że sobie ten model językowy, którym jest ChatGPT, zupełnie nie radzi, bo wszystko zależy od tego, jaki dasz input, czyli jaką treścią nakarmisz ten swój model, który tymczasowo jest przeznaczony dla Ciebie i jeżeli Ty powiesz mu w kolejnych seriach kilka rzeczy, na przykład, że masz firmę o takim i takim profilu, przygotowałaś właśnie taki produkt, chcesz go sprzedać dla takich i takich ludzi, w związku z tym chcesz to i to. I wtedy ten czat, mając tę wiedzę w postaci kilku rzeczy, których już go nauczyłaś podczas Waszej konwersacji, rzeczywiście daje rewelacyjne wyniki. Widziałem już przykłady, gdzie są tworzone całe artykuły na blogi zawierające konkretne słowa kluczowe, zoptymalizowane pod SEO i wyszukiwarki, gdzie one były w bardzo dobrym kontekście użyte, w inteligentny sposób i ta treść nie była w żaden sposób podobna do żadnej innej treści o podobnym temacie w całej sieci. W związku z tym, jeżeli umiejętnie się tego czata używa, to faktycznie on daje nieprzeciętne rezultaty. Ale żeby się nauczyć go umiejętnie używać, no to jest już sporo wysiłku i oprócz tego za każdym razem trzeba się trochę napocić, żeby go danego kontekstu i zakresu zmiennych nauczyć. I numerek 3. Być może już wiesz, że ChatGPT 3, czyli ten, który jest właśnie najbardziej popularny obecnie, nie ma dostępu do internetu i jest jakby wykształcony na bazie danych tam do 2021 roku. Więc jeśli go zapytasz o jakieś wydarzenia późniejsze, to on już nie będzie miał wiedzy na ten temat i uprzejmie Ci powie, że no niestety, ale nie wie tego. Albo Ci da jakąś ściemę, czy to, co tam akurat na 2021 rok było wówczas aktualną wiedzą. Natomiast, ponieważ Microsoft przejął ten ChatGPT, oni już go zdążyli zmiksować ze swoją super ekstra beznadziejną wyszukiwarką Bing, która od lat próbuje konkurować z Googlem. I rzeczywiście to był ciekawy ruch, ponieważ to jest taki trochę miks ChatGPT i dostępu do internetu. I teraz już możesz wykorzystywać właśnie przez wyszukiwarkę Bing w przeglądarce Edge, najwolniejszej i najsłabszej na świecie w historii. Wybaczcie te złośliwości, wiecie, że ja często bywam złośliwy, jeżeli chodzi o duże koncerny IT. I faktycznie, możesz go zapytać o to chociażby, jaki proponuje dzisiaj obejrzeć film wieczorem w telewizji. I może się okazać, że on w pierwszej kolejności wypluje jakąś niezbyt zadowalającą odpowiedź, bo pytanie jest zbyt ogólne. I to jest dokładnie to, o czym mówiłem wcześniej. Natomiast jeżeli mu doprecyzujesz, że chodzi Ci o telewizję kablową, na przykład tam UPC albo Vectra, i że interesuje Cię komedia romantyczna i że nie chcesz korzystać z propozycji wideo na żądanie czy jakichś tam odpłatnych filmów,
to on wyszuka faktycznie program telewizyjny z danego dostawcy usług kablowych i poda Ci komedie romantyczne, które w ten dzień lecą w telewizji wieczorem, bo on z kontekstu już to wszystko będzie rozumiał. Także tak, nowy ChatGPT-3 ma już internet, jest to taki trochę workaround, czyli takie trochę obejście tematu, bo to nie jest wbudowane w ChatGPT-3, tylko to jest po prostu jakby połączone, taka fuzja z wyszukiwarką, natomiast działa to całkiem przyzwoicie i to jest jednocześnie inny sposób, jakiego możesz użyć, żeby wykorzystać ChatGPT-3, czyli po prostu wejść w wyszukiwarkę Bing na przeglądarce Edge na systemie Windows na Twoim komputerze domowym za darmo. Mam nadzieję, że te ciekawostki Ci się podobały. Ten film nagrałem zupełnie spontanicznie, w przeciwieństwie do wszystkich innych filmów, których nagrywanie zajęło mi zwykle 2 tygodnie albo i więcej. Także szacun dla mnie, że w ogóle się udało. A przy okazji spójrz na te poprzednie filmy. A już niedługo będę miał na kanale coś bardzo specjalnego dla wszystkich osób, które chciałyby stworzyć własną przestrzeń do nagrywania. Taką jak ja mam tu, czy bardziej stonowaną, czy bardziej szaloną. Warto poczekać. I zapisz się na newsletter, bo to jest ważne.